Proszę pana, musi mi pan pomóc, proszę pana. Co się dzieje? Spokojnie. Chodzi o mojego brata, ja nie wiem, co się z nim dzieje. Ja się boję, że jemu coś się stało. Dobrze. Proszę mi pomóc. Niech pani się nie denerwuje, tylko spokojnie powie, o co chodzi. Ja nie wiem, co się z nim dzieje. Jeszcze w nocy wysłał mi to. Oni chcą mnie zabić, Tatiana. Nie chciałem się posłać, to kurwa bot ma przejebane. Pojedziemy na komisariat, zapraszam. Dobrze, Zapraszam, ale zapraszam. powiadomi pan innych, żeby pomogli mu, jak go spotkają, tak? Nasi technicy sprawdzą ostatnie logowanie telefonu pani brata. A jeżeli jest już za późno? Proszę pani, zrobimy wszystko, żeby odnaleźć pani brata, ale najpierw musimy zacząć od formalnego zgłoszenia zaginięcia. Rozumie pani? Zapraszam. Kurwa! Morda, zrób coś, bo mnie szlak trafi zaraz. A co to, ja Magda jestem, żeby wiedzieć, jak działa takie ustrojstwo? To zadzwoń do niej, zapytaj, nie wiem, ściągnij ją tu, a nie stoisz. Jak kłon. Przed klubem jakiś małolat czeka, mówi, że chce z szefem rozmawiać. Co ja mam mu powiedzieć? Jaki małolat? No, taki na wózku. Sam tutaj nie wiedzie, a ja... No nie dźwignę go. Leć, morda, chyba wiem, co to za małolat. Biegaj po niego już! Dlaczego ja muszę krzyczeć? Zrobisz kawy? No pewnie. Sama o niczym innym nie marzę. Bartuś, no, Bartuś. Co się dzieje? Jakiś problem? Pracy szukam. Tutaj? Niby jako kto? Morda, stul gębę. Chcesz w klubie pracować i co, za każdym razem przy wejściu prosić o pomoc? Nie o to chodzi. Chcę należeć do pana ludzi. Ty chcę być tym pana żołnierzem. I co ty byś chciał robić jako ten mój żołnierz? No, wykonywać rozkazy. Należeć do rodziny. Do mafii. Ale ty młody głupoty gadasz. Gdzie ty się do tego nadajesz? Morda, stul gębę to jest mój sąsiad Bartuś. To przepraszam. Bartuś, chcesz dla mnie pracować, tak? Na tym wózku. Przeszkadza wam to? Dyskryminujecie osoby z niepełnosprawnością. Ej, uspokój się. Spokojnie, czekaj, nie o to chodzi. Najpierw posłuchaj, jakie są warunki pracy dla mnie, mordę dajesz. Po pierwsze, jesteś na każde zawołanie. Po drugie, robisz wszystko, co szef każe. A jak nie, to kulka w łeb. Wszystko jasne. Mam równo pod sufitem. Wiem, na co się decyduję. To jak? Działamy? Proszę, szefie. No. Jak się nazywa brat? Jan Schulz. To on? Tak, to Janek. To nagranie z telefonu jest dość dramatyczne. Wie pani, za co przepraszał i jaki popełnił błąd? Nie mam pojęcia. Mój brat jest bardzo młody, ale już bardzo dużo przeszedł. Po tej sprawie z nożownikiem, jak podejrzewali, że to on jest tym nożownikiem, a nie jego ofiarą, to miał mega szczęście, bo sąd go nie udupił. Stwierdzili, że nie przekroczył
granic obrony koniecznej, ale ciągle pakuje się w kłopoty. Wie pani, a może warto zatelefonować do dziewczyny, do kumpli, może oni wiedzą, gdzie on jest. Ja już dzwoniłam. Znaczy do tych, do których znam. Dalej bierze narkotyki? Nie. Nawet robił testy i pokazywał mi, że jest czysty. I nawet podobno ogarnął jakąś robotę, ale ja nie wiem, czy to jest prawda. Mówił, gdzie pracuje? Nie. Mieszkacie razem, tak? Nie, on się wyprowadził kilka miesięcy temu. Mówił, że musi ogarnąć swoje życie i wynajął jakieś mieszkanie. Była pani w tym mieszkaniu? Tak, raz. On mi dał wtedy klucze zapasowe i powiedział, że poznał jakąś dziewczynę i że jest szczęśliwy. Dziewczyna, tak? Tak, Julkę. Tak, jest z nią szczęśliwy, że unika mnie jak ognia. Pani widziała się z tą dziewczyną? Nie. Pani w ogóle jest pewna, że ta dziewczyna istnieje? Dobrze, spróbujemy ją namierzyć, może ona będzie wiedziała, gdzie jest brat, skoro razem mieszkają. Kiedy pani ostatni raz widziała się z bratem? 2 dni temu. Ostrzegałem przecież. Myślałam, że już wszystko widziałam w tej robocie. Czyli najpierw go skalpowali, a potem zastrzelili. Odwrotnie. Najpierw chłopak został zastrzelony, a potem ciało zostało okaleczone. Tylko pytanie, po co? Dla nagrody? Dla powodu do triumfu? Dla udowodnienia, że zadanie zostało wykonane? A zdjęcie by nie wystarczyło? Dla psychola? Na pewno nie. Witek, znalazłeś coś? Dobra. Potoczny, jeżeli coś teraz robisz, to rzuć to i zrób coś dla mnie. Wysyłam ci właśnie zdjęcia ofiary, nie mam przy sobie żadnych dokumentów. Poszukać w bazie? Od razu. My tu się jeszcze porozglądamy, może znajdziemy jakiś telefon, klucze, cokolwiek. Jak coś ustalę, to dam znać. Na razie. Komisarz Rychlik niestety szybko nie wróci. No i co, będziemy tak tu siedzieć i nic nie robić? Poprzednio też tak było z tym nożownikiem. Nic nie robiliście. Musiałam was popędzać i sprawa Janka w ogóle nie była ważna. Pani Tatiano, proszę się uspokoić. Zdjęcie pani brata trafiło już do oficera dyżurnego i do patroli. Niech mnie pan zrozumie, że ja się strasznie o niego martwię, no. On się ciągle pakuje w kłopoty, ja go muszę z nich ratować. Co to za zdjęcie? Co to jest za zdjęcie? To... Halo! Nie, to jest szalik, tak? To jest ten szalik, który ja mu dałam na urodziny. Ja mu go zrobiłam, nikt takiego nie ma! Proszę mi pokazać to zdjęcie. Bardzo przepraszam, ale nie Proszę, mogę... ja muszę zobaczyć, co jest na tym zdjęciu, proszę pana. Proszę mi pokazać. Nie mogę. Proszę. Nie mogę, pani Tatiano. Proszę, ja je muszę zobaczyć. O Jezu! O Jezu! Ta dziewczyna była pewna, że to jest jej brat. Oczywiście trzeba było jeszcze przeprowadzić formalną identyfikację. Siostra Denata chciała od razu jechać na miejsce znalezienia ciała, ale ją powstrzymałem. W prosektorium widok jest mniej drastyczny, jeśli w ogóle tak można powiedzieć. Masz. Poradzisz sobie, co? Dzida. Zaczynasz od kuchni, od salonu. Jeżeli coś znajdziesz, to wołaj. Jasne.
Kim jesteście? Czego chcecie? Wynoście się stąd! Komisarz Agata Rychlik, komisariat na Godczaku. Dlaczego pani nie otwiera, kiedy pukaliśmy? I proszę natychmiast odłożyć ten nóż, inaczej będzie miała pani duże kłopoty. Odłóż nóż! Gdzie jest Janek? Coś się jemu stało, tak? Wyszedł wczoraj po południu, kazał mi siedzieć w domu. Dzwoniłam do niego, pisałam, no i nic, no i nagle wy. Janek już nie wróci. Bo co, aresztowaliście go, tak? Wiedziałam, prosiłam, ostrzegałam, a on nic, on swoje. Przed czym go ostrzegałaś? No przed kumplami! Zadawał się z Elementem. Nie no, nie mogę już. Spadam stąd. Nic z tego! Siadaj! Jeszcze kilka pytań. Nic nie będę mówić, to nie moja sprawa. Z kim zadawał się Jan Schulz? Kurwa, skąd mam wiedzieć? Przynosił do domu hajs, nic mi nie mówił, tak? A ja myślę, że wiesz dużo więcej niż mówisz. Jeżeli chcesz porozmawiać tutaj, to okej, a jeżeli nie, to pogadamy na komisariacie. I co ty na to? Spierdalaj, nigdzie nie jadę. Chcecie gadać z Jankiem, to sobie na niego poczekajcie. Janek nie żyje. Został zastrzelony. Kłamiecie. Wynoście się stąd! Stój, gówniaro jedna. Stój tutaj! Ała! Nie wierzgaj! Krzysiek! Puść mnie! Krzysiek! Zabieram tę nerwową pannę na komisariat. Wezmę posiłki dla ciebie, a wy przyczepcie dokładnie to mieszkanie centymetr po centymetrze. Jasne. Na razie nic nie znalazłem. Bo tu kurwa nic nie ma! Idziemy. Z panem dzielnicowym chcę się widzieć. A gdzie dzień dobry? Ludzie już tutaj nie potrafią się zachować. Ma pan, szanowny, rację. Przepraszam najuprzejmiej. Dzień dobry, w pas się kłaniam. A teraz z panem dzielnicowym chcę się widzieć i to natychmiast. Człowiek sobie żyły wypruwa, żeby jakiś ład tu wprowadzić. I nic. Tylko kpina brak kultury. Może pan pracę zmienić. O, jest pan dzielnicowy. Halo, dzień dobry. Dobry, panie Kazimierzu. Co tam? Tylko szybko, bo robotę mam widzieć. Ogarniemy sprawę błyskawicznie. Pan nie zna, ja człowiek konkret jestem. Otwórz. Otwórz. Proszę bardzo. Sprzedaję samochód. Wie pan, który, prawda? Ten zielony, prawie jak nowy. No tak. I dostałem za niego tyle, ile chciałem. Nawet się nie targowała. No i świetnie, proszę usiąść. No, znaczy świetnie, ale z drugiej strony nie świetnie, bo ja mówię 15 000, a ona mówi w porządku. No, ja nie widzę problemu. A jak to, a gdzie narzekanie, a gdzie kręcenie nosem, że rdza gdzieś wychodzi, albo że może licznik przekręcony? Dalej nie widzę problemu. Ona nazywa się, Urszula Wojnar. Tu pan ma adres, PESEL, telefon, takie tam. Panie Kazimierzu, pan chce, żebym ja panu napisał umowę? Nie, no skąd umowa jest napisana? No właśnie, stąd znam te wszystkie szczegóły. Chodzi mi o to, żeby pan sprawdził tę babkę. Panie Kazimierzu, niech pan weźmie tę kartkę. Ja nie mogę takich rzeczy robić. No ale, no wie pan, no kobieta niby w porządku, ale ja wolę dmuchać na zimne, kasy nie dostanę, samochód stracę i w dupie będę. Pardon. Panie Kazimierzu, pan wie, że to jest łamanie prawa? Ale niech mi pan wyświadczy tę przysługę, co? Po przyjacielsku. To zostanie między nami, nikt się nie dowie. Panie Kazimierzu, to jest łamanie prawa, naprawdę. Co? Ale to ja właśnie bronię prawa, ładu i sprawiedliwości. Wszyscy na Gorczaku o tym wiedzą. I szanują za to i mnie i doceniają. I nie jeden przyznałby mi medal za odwagę. Bardzo mi przykro, panie Kazimierzu. O, zawiodłem się na panu, panie dzielnicowy. Bardzo się zawiodłem. Ja myślę, że pan jest inny, panie Potoczny. Będzie mnie pan miał na sumieniu. Do widzenia. Do widzenia. Dziesięć. 20. 30. 40. No, 50. to co? Da mi pan w końcu normalną robótkę? Taką jak dostałem ludzie hrabiego? A wolisz włamy czy ściągać długi od wierzycieli? No, coś w tym stylu. Czyli jesteś gotowy wykonać każdą robotę? No kurde, po to tu przyszedłem. Chcę zarabiać i mieć kupę hajsu. Dobra. Na ulicę i rozdajesz najlepiej wieczorem. Happy hour. 2 drinki za 20 ziko. Co? Ja je sobie ze mnie
Ej, nikt cię tu nie trzyma. Nie chcesz? Droga wolna. Chcecie się mnie pozbyć, bo jestem na wózku. To dyskryminacja. Bartuś, myślisz, że każdy może u mnie pracować, bo tak mu się chce? Nie. Ja decyduję, czy jesteś mój, czy nie. Dobra, już nie potrzebuję tych gadek. No to spadaj. No zaiwaniaj, morda cię odwiedzie. Ja? A co, ja? Komuś musiał podpaść i ty wiesz komu. Albo zaczniesz gadać, albo trafisz na dołek za czynną napaść na funkcjonariusza policji i utrudnienie śledztwa. Przecież ja nic nie zrobiłam. A może śmierć Janka jest tobie na rękę, co? Weź skończ pierdolić, kobieto, to nie ja. Wyrażaj się. To kto? Taki jeden. No proszę, czyli coś jednak wiesz. Dalej. Ja i Janek nagraliśmy taki filmik, żeby zarobić. No i gości nam zapłacił, ale uznaliśmy, że za mało. Jaki filmik nagraliście z jakim gościem? No, poznałam go w barze, zagadałam, zbajerowałam, wrzuciłam mu pigułę do browara i zaciągnęłam do Janka na chatę. I? Bzykaliśmy się do oporu. Wymyślał jak chce. Uderzył mnie kilka razy. Janek był przy tym? Nie, on tylko zamontował kamerę i się zmył. I co zrobiliście z tym nagraniem? Wiedzieliśmy, że gościu jest żonaty, dzieciaty, że ma restaurację na Gorczaku, więc ma hajs i sporo do stracenia. I to z nim wczoraj Janek się spotkał? Ta. Kurwa, to wszystko moja wina. Powiedziałam mu, żeby spróbował wyciągnąć od niego jeszcze z 10 tysięcy. No ale kurwa, skąd mogłam wiedzieć, że gościu go zabije? Dobra, po kolei. Jak nazywał się ten gość i gdzie miał spotkać się z Jankiem? Piotr Czajkowski. A mieli się spotkać na stacji przy Kasztanowej. Dlaczego ty z nim wtedy nie pojechałaś? No bo miał się jeszcze wcześniej spotkać z siostrą, coś tam chciała od niego. I spotkał się z nią? No ta, dzwonił, że już się widział z Tatianą i że jedzie teraz do tego zboczeńca. Mówił, że pojedziemy na wakacje, że będziemy się byczyć na plaży pod palmami. No ale nie wracał i nie wracał, no. No to się wkurwiłam, no i wysłałam ten filmik żonie tego gościa. Ale kurwa, to wszystko moja wina. Pojedziesz ze mną, Potoczny? Mam podejrzanego w sprawie śmierci tego oskalpowanego Donata. I co masz konkretnego? Opowiem ci po drodze. Dobra, poczekaj na mnie na dole. Sam to powiesz. Robiło się ciekawe. Mieliśmy już podejrzanych z solidnym motywem. Przede wszystkim szantażowanego faceta i jego żonę. Jedyne, co mi nie pasowało do nich jako sprawców, to niezwykle brutalne okoliczności zabójstwa tego chłopaka. Ty skurwysynu! Co ty robisz? Wynoś się stąd, rozumiesz? Kobieto! Wynoś się stąd! Co ty? Wynoś się, zabieraj się Stój do stąd! mnie! Zajebać! Zostaw Wynoś się stąd! Odbiło ci czasem! Mogą się państwo uspokoić? Dziękuję. Co? Co to ty? Wezwałaś? Jesteś nienormalna, odbiło ci całkiem. Raz przyjechali w porę. Ćwok posuwa jedną pannę i wydawało mu się, że nikt się o tym nie dowie. To był wypadek! Jasny! Tłumaczę ci to! Aspirant Andrzej Potoczny, komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Uspokójcie się państwo. Czy pan Piotr Czajkowski? A co? Musimy porozmawiać na komisariacie. W komisariacie? A po co? Chcę panu zadać kilka pytań. Nie, ja nigdzie nie idę. Przecież to ona mnie tak urządziła. Ja zgłaszam napaść i naruszenie nietykalności cielesnej. A zgłaszaj sobie, puszczaj cię z torbami, rozumiesz? Zabierę ci wszystko. Pani też z nami pojedzie? Bardzo proszę. Jedziemy. Jedziemy. Dobrze, tylko zamknę dom, dobrze? Proszę. Załatwię cię. Dobrze, już uspokójcie się, okej?
No, śmiało. Ale ja Co mam zrobić? lubię na ostro. Rób co chcesz. Na początku zażądali 15 000. Zapłaciłem im, myślałem, że będzie z głowy, ale nie. Co to znaczy? Odezwali się później, zażądali więcej kasy, dodatkowych 10 000. Zapłacił pan? Umówiliśmy się wczoraj. Pojechałem z pieniędzmi, ale gnojka nie było, a dzisiaj rano Marta mi powiedziała, że dostała wieczorem maila z filmikiem z tą małą kurewką. Zapytam raz jeszcze. Czy spotkał się pan wczoraj wieczorem z Janem Szulcem? No przecież mówię, że nie. Skurwiel zrujnował mi życie razem z tą swoją panienką. Ja nie wiem, co ja im zrobiłem w ogóle. A może było tak? Umówiliście się wczoraj, spotkaliście, ale zamiast zapłacić, zabił pan tego chłopaka. Słucham? Jan Szulc nie żyje. Że co, że to niby ja? Że ja dlatego tu jestem? Że jak? Pani chyba oszalała. Miał pan motyw. Zrujnował panu życie, więc wziął pan sprawę w swoje ręce. Nie jestem wierny swojej żonie, fakt. Ale to jest moje największe przestępstwo. Mordercy ze mnie nie zrobicie. Co pan robił wczoraj dokładnie, minuta po minucie? Chłopak nie przyszedł na spotkanie, więc pojechałem do siebie do restauracji. Zostałem tam do rana, bo nie chciało mi się wracać do domu. Dobra. Na razie trafi pan na dołek, a my przeszukamy pana dom i restaurację. I kogoś, kto to potwierdzi w ogóle. Kurwa, po co ja razem do tego baru? Kurwa, po co mi to było? Proszę, to da pani. Dzień dobry, to jest... Kurwiarz jeden. Rok temu o mały włos nie rozwiedliśmy się, bo miał romans z kelnerką. Ale żeby uwodzić taką małolatę? Przecież to jest dziecko. My mamy niewiele młodszą córkę. Zaraz się pożygam normalnie. A jak to nagranie trafiło do Penny? No na telefon wczoraj wieczorem. Czekałam całą noc na męża, aż wróci. Wrócił dopiero rano. Więc go wyrzuciłam na zbity pysk. Sami widzieliście. A domyśla się pani, gdzie spędził tę noc? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pewnie u kolejnej kurwy. Przecież on kłamie cały czas. Robi tak, żeby zawsze wyszło na jego. Zna pani jego znajomych? Już ma restaurację na Gorczaku, zna tutaj wszystkich. I tych złych, i tych dobrych. Nie wiem nic więcej wam nie powiem. Po prostu zamknijcie go, niech sobie tutaj zgnije. Zdradzona żona miała motyw, by pozbyć się męża z domu. Ale czy to ona zabiłaby i okaleczyła szantażystę? Teoretycznie wszystko było możliwe, ale praktycznie zupełnie w to nie wierzyłem. Sprawdziłem jej alibi. Całą noc spędziła w domu, dzwoniąc do koleżanki i żaląc się na niewierność męża. Szybko ci poszło. Wszystkie ulotki rozdałeś? No pewnie. Każdy brał i pytał, a ja odpowiadałem, że to taki fajny klub z fajną muzą i z świetnym towarzystwem. I żadnej karteczki nie wyrzuciłeś po drodze? Ja? Nigdy w życiu. Jak jest robota, to ją wykonuję. Dobrze.
Stówkę dziś zarobiłeś, zadowolony? Tylko 100? Stać mi na więcej. Te roboty w ogóle ciężkie nie były. Czekam na coś poważnego. Dobra, morda. To wszystko ma trafić do paczkomatu. Ma stąd wyjść jeszcze dziś. Co? Chyba sobie ze mnie jaja robicie. A co ci znowu nie pasuje? Nie będę robił za listonosza. Szef widzi? Młody chce biegać z klamką. Tak? Tego chcesz, Bartuś, tak? Chodź. To zrobimy tak. Pojedziesz teraz do domu i poczekasz na telefon od Mordy, a Morda zadzwoni do ciebie i powie ci co, gdzie i jak. To gdzieś pójdziemy? Chciałeś mokrą robotę. Będziesz miał mokrą robotę. Tylko żebyś nie narzekał, że się ubrudzisz. Brudzisz? Co to znaczy? No, to więc dzisiaj w nocy, tak? Nie wiem. Może dzisiaj, może jutro, nie wiem. Bądź czujny. Drugi raz nie zadzwonimy. Potoczny? Wolisz w góry czy nad morze? Sławek, tu plakaty miałeś powiesić. Czy to była twoja robota, nie moja? To była twoja robota, kierownik rewir ci kazał. O nie. Tak. To ty powinieneś był to Skąd? zrobić. Ależ oczywiście, że tak. Czy panowie już skończyli? Bo ja tutaj siedzę od rana. Czas ucieka, a mnie się bardzo śpieszy. O co chodzi? Bo ja mam dzisiaj podpisać umowę najmu mieszkania i chciałabym sprawdzić, upewnić się, że mój przyszły lokator to nie bandyta. Rozumiem. Zapraszam do mnie. Proszę bardzo. Niech pani Tu usiądzie. mogę, tak? Niech pani mi powie, o co tak naprawdę chodzi. Żeby pan sprawdził w tych waszych kartotekach pewnego człowieka. Dałam ogłoszenie, że wynajmę mieszkanie. I pan Kazimierz zadzwonił. Przyjechał. Wszedł, rozejrzał się i już bierze. I pani chce, żebym ja sprawdził tylko z tego powodu tego człowieka w kartotekach? No tak. Pan Kazimierz. Kazimierz Mastalerz. No tak, Kazimierz Mastalerz, to są jego dane. Wie pan, w dzisiejszych czasach to człowiek człowiekowi wilkiem. A skąd ja mam wiedzieć, czy on sobie u mnie na przykład speluny nie założy albo handel narkotykami? Albo będzie dziewczynki sprowadzał? Wie pani co, umówmy się tak. Ja skontaktuję się z panią dzisiaj do wieczora, dobrze? Postaram się dowiedzieć o tym panu Kazimierzu jak najwięcej i to, co będę mógł, pani przekazać, dobrze? Zajęty jesteś? A ja już wychodzę, kochana. A z pana dzielnicowego to złociutki człowiek, taki cukiereczek. Załatwi pani sprawę na pewno od ręki. Niech mi pani wierzy. Do widzenia, dziękuję. W kontakcie jesteśmy. Co z tym podejrzanym na dołku? Przyznał się do winy? Wręcz przeciwnie. Był tam, gdzie się umówił, czyli na stacji benzynowej, ale chłopak się nie pojawił. Więc facet pojechał do restauracji, gdzie pracownica towarzyszyła mu do białego rana. No czyli co mamy? Nic nie mamy. Będę musiała jeszcze raz porozmawiać z tą siostrą, może coś jednak sobie przypomni.
Ale co to da? Skoro widziała się z bratem na 2 dni przed śmiercią. Co ty gadasz, misiaczek? Ta dziewczyna Julka zeznała, że Janek umówił się z siostrą w wieczór, kiedy zginął. Czyli siostra była prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała go żywego. A widzisz? Czyli ktoś tu kłamie. Albo siostra ofiary świadomie wprowadziła mnie w błąd, albo to jego dziewczyna skłamała, mówiąc, że jej chłopak w nocy zabójstwa widział się jeszcze z siostrą. Któraś z nich mogła wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się tego wieczoru. I któraś z nich wodziła nas za nos. Tak mi to wtedy wyglądało. Chce pani zostać zatrzymana za składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa? A może chce pani dostać zarzuty za współudział w zabójstwie? Pani zwariowała? Przecież ja nie zabiłam mojego brata, ja go chciałam ratować. Okłamała nas pani. Spotkała się pani z bratem tuż przed jego śmiercią. O czym on pani mówił na nagraniu? W czym miała pani rację? Ja chciałam tylko, żeby wrócił do domu i że to jest bez sensu, że on mieszka sam. Nikt nie odpowiada na pytanie. O co chodziło mu na tym nagraniu? No o to, że on beze mnie ciągle pakuje się w kłopoty. Jakie, z kim? Z ludźmi Czarnego. Oni go wciągnęli w dealowanie. Narkomana, przecież to się musiało tak skończyć. To znaczy jak? No, że znowu zaczął ćpać. Przecież on miał mnóstwo towaru pod nosem. Ja go błagałam, żeby się wycofał, żeby spierdalał od Czarnego, ale... No i że jego ludzie się w końcu kapną, że przynosi za mało kasy z handlu. I o tym rozmawialiście na tym spotkaniu, tak? Błagałam go, żeby się wycofał. Ja znam takich ludzi, wiem, do czego są zdolni. Zna pani Czarnego? Nie. Ale znam takich ludzi jak on. I właśnie dlatego chciałam mieć Janka trochę na oku. Chciałam go wciągnąć do pracy w kuchni. Gdzie? U hrabiego w klubie. Ja tam sprzątam i myślałam, że będę mogła mieć Janka trochę na oku. Ale on mnie wyśmiał i powiedział, że nie będzie stał na zmywaku. Że to nie dla niego. A teraz go nie ma. Dość szybko wytypowaliśmy 3 ludzi Czarnego, którzy byli związani z obrotem narkotykami. Akcję zaplanowaliśmy na godzinę 23 tego samego wieczoru. 3 ekipy i 3 zsynchronizowane naloty, aby nikt nikogo nie zdążył ostrzec. Śmiało. Zapraszam. A co pan tu robi? A pani? Ja załatwiam swoje sprawy. Ja też. Pan dzielnicowy to jest mój przyjaciel. O, to wy jesteście w Zymowie, tak? To przeciwko mnie, bezbronnej, samotnej kobiecie? Jak tak można? Chwila. Spokojnie, wyjaśnię. Zdradził mnie pan. Wystawił do wiatru, zakpił i zadbił, a ja panu ufałem. A co ja mam powiedzieć? Ja wierzyłam, że ja tutaj znajdę wsparcie. Wszędzie na mieście plakaty zaufaj policji, a pan mnie tu zrobił w bambuko. Niech państwo się uspokoją, dobrze? Bo zaraz państwa zamknę na dołek. Obydwoje. Bardzo proszę, żeby państwo powiedzieli, jaka jest prawda i o co tu chodzi. Bo o mieszkanie na pewno nie i o samochód też. Doniósł pan na mnie na policję. A pani nie lepsza. Do rzeczy. Panie dzielnicowy, my z Kazikiem spotkaliśmy się na portalu randkowym, no i się umówiliśmy. Na kawę i ciastek. Tak, było miło, sympatycznie, romantycznie, no ale przecież postanowiłam sprawdzić go, bo potem nie będę płakać w rękaw. No i ja postanowiłem zrobić tak samo. No i kobiety potrafią być bardzo perfidne. Właśnie dlatego przyszedłem do pana. Żeby mieć spokojne sumienie. Tak, i bez obaw umówić się na kolejne spotkanie, bo mamy tyle wspólnych tematów. I są państwo siebie warci, więc ja proponuję, żebyście państwo kontynuowali tę znajomość. Bez obaw i bez policji. To my sobie pójdziemy. Pójdziemy. No. Może być ostro. Już.
Policja, pokaż łapy! Na ziemię, na kolana powiedziałem! Szybciej! Ale ja nic nie zrobiłem. Jesteś zatrzymany w sprawie zabójstwa Jana Szulca. Panowie, wyprowadźcie go do drugiego pomieszczenia. My się tutaj rozejrzymy. Nie macie prawa. Masz coś do ukrycia? No dobra. Zaczynamy. Ja pierdolę. Agata, Co tam? Co masz? ludzkie. Zdjęte z wcześniejszych ofiar. Gdzieś tutaj muszą być zdjęte z Szulca. Szukajcie, a znajdziecie. Ten psychopata jest jakimś pojebanym kolekcjonerem. Czekam na rozkazy. O! Widzisz, to mi się podoba. Słyszysz, mordę, ucz się. Trzeba zakończyć sprawę i spalać. Nie zamierzam tutaj siedzieć do rana. No to rusz dupę. Czy to będzie grób? Tak. A czyj? Otwórz mi bagażnik. Ja pierwszy, to jest dziecko! Zabiliście dziecko! Widzisz? Tak kończą ci, którzy wyrzucają ulotki do śmietnika zamiast je rozdawać. Ale się nie chciałem. Wszyscy mnie ignorowali. Zimno mi było i nikt ode mnie nie chciał brać. Ale przysięgam, jutro pójdę do fryzjera, do pralni, na targ i wszystkim sąsiadom rozdam. Oszukałeś mnie. Wziąłeś ode mnie kasę, patrząc mi w oczy. Nieładnie. Ja nie chcę umierać. To jest mój pies. Najwierniejszy przyjaciel. Archimedes się nazywał. Morda musiał go dzisiaj uśpić, przykra sprawa. Matko, to jest tylko pies. A ja poważnie mówię. Oszukałeś mnie. Powinieneś za to oberwać. Ja się starałem, panie hrabio, ale nikt ode mnie nie chciał brać. Wszyscy jakoś gnali. Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Nie chciałem pana rozczarować. Okazać się mięczakiem. Nie nadaje się na gangstera. No, to jest prawda, nie nadajesz się. Za młody jesteś. Masz się uczyć. Dawaj moje 5 dych. Nie mam, wydałem na jedzenie. Dobra, zrobimy tak, smarkaczu. Będziesz chciał dorobić, to przyjdziesz. A teraz do domu. Dobrze. Nie, czekaj. Gdzie? Podwiozę cię. Przecież w tę samą stronę jedziemy. Nie będziesz się po nocy szlał na Grodziaku. Czekaj. Przywiozłem sobie ze Stanów pamiątkę. Wiecie, od Irokezów. Oni tam tego mają na pęczki. Wiesz o tym, że analiza DNA potwierdzi, że to ucho i skarb należą do Jana Szulca? No. I co z tego?
Oddaliśmy do laboratorium również te starsze fragmenty ludzkich szczątków. Znajdziemy w bazie ofiary, które zostały okaleczone w ten sposób. Brawo. Jestem z was naprawdę dumny. Gdyby to zależało ode mnie, dostalibyście premię. Albo 2. Zabiłeś tego chłopaka, Gnoju? Chcemy wiedzieć dlaczego. Ja nic nie zrobiłem. Jestem niewinny. Chłopaka odstrzelił ktoś inny. Szukajcie dalej, gdzie indziej gołąbeczki. Nie musimy, bo wszystkie dowody znaleźliśmy w twoim domu. Udowodnimy ci zabójstwa kilku osób. Nie wyjdziesz z pierdla do śmierci. No i fajnie. Pogadam sobie z kolegami moimi w każdym ZK. Powiem wam, jak będzie. Wy mnie wsadzicie. Ja pogadam z kim trzeba. Ja tu wrócę. Tu, na dzielnię. Bo to moje miejsce. Rozumiesz, Potoczny? Nie jestem z tobą na ty. I nigdzie nie wrócisz. I żaden papuga cię nie wciągnie. I żaden znajomy znajomego też nie. Mam to w dupie. I wy dobrze wiecie czemu. Nic nie możecie. Taki pewny jesteś Czarnego? Przecież on cię kiedyś odstrzeli. Za dużo wiesz, za dużo masz na sumieniu. Za często będziesz lądował na komisariacie i na dołku. Staniesz się niewygodny. A my wtedy, wiesz, będziemy patrzeć z boku, będziemy się przyglądać, jak jesteś eliminowany z gry. Naprawdę myślicie, że mnie przestraszycie? Może po prostu zrobimy taką małą prowokację i wszyscy dowiedzą się na dzielni, a raczej będą się zastanawiać, czy się rozprułeś na komisariacie, czy nie. Nie strasz, bo się zesrasz. Nie da wam Czarnego, że skoczmy tą kurwa szopkę, co? Co tu robisz? Przyszłam po kasę. Daj mi wszystko, co zarobiłam teraz od Elki. Czekaj, powoli, po kolei. Wyjeżdżasz go? Bo mi brata zabili, nie wiesz? Wiem, miałaś go tu ściągnąć. Tak, ale nie dałam rady, no. A teraz nie chcę tu być ani sekundy dłużej. Daj mi moją kasę, zanim Czarny mnie złapie i zabije. Ale ty pracujesz dla mnie, nie dla Czarnego. Czy coś się zmieniło? Ale to ja sypnęłam gliną. Rozumiesz? Że Janek pracował dla Czarnego i że to on kazał zabić Janka. Ja długo nie pożyję. Tatiana, dam ci najlepszą ochronę, jaką Nie mam. chcę. Jesteś najlepszym kurierem, jakiego miałem. Nigdzie nie jedziesz. Czarny mnie dorwie i zabije, zanim ty zdążysz kiwnąć palcem. Wątpisz, kurwa, że Ja muszę myśleć o moim dziecku, rozumiesz? Twój czas się kończy, nie rozumiesz tego? Marcin, proszę cię. Robisz błąd. Dzięki. Tatiana, nie musisz tego robić. Zajebie go. Co się pani stało? Ktoś panią pobił, tak? Masza! Masza! Prawdopodobnie próbowały załatwić polskie obywatelstwo przez nielegalne małżeństwo. Musi pani iść ze mną. Pani życie może być zagrożone. Jak to? Proszę, porozmawiamy w samochodzie. Spotkanie z narzeczonym dzisiaj, godzina 20, ulica Bema, przystanek autobusowy. Tak, ma być ślub. Roxy mnie oszukała. Była w tym samochodzie, jak Cecylia umierała.